Cześć kochani, tu Sylwia z Ite'D Collection. W dzisiejszym zabieganym świecie czasami trzeba zatrzymać się i docenić piękno wokół nas. Pozwólcie, że wprowadzimy Was do magicznego świata obrazów 3D z papieru ryżowego. A to moje 3 inspiracje, którymi chcę Was zaprosić do naszego kreatywnego świata. Ich krótkie tutoriale znajdziecie na naszym kanale YouTube i w social mediach. Dzisiaj jednak przygotowałam trochę dłuższy tutorial, a będzie dotyczył tego wianka. Będę go kleiła na kanwę, a przestrzenne kwiaty dodatkowo usztywnię przy pomocy batystu. Przygotowane do techniki 3D arkusze papieru ryżowego składają się z 2 części. Pierwsza z nich to sam obraz, na którym dopiero będziemy tworzyć przestrzenną kompozycję. Przyklejam go na kanwę za pomocą kleju do dekupaż. To może być jakikolwiek klej, który przyklei nam papier do tkaniny. Najlepszy to ten, który znasz i z którym lubisz pracować. Ponieważ chcę zostawić takie matowe wykończenie, nie smaruję już klejem na wierzchu. Staram się go jednak dokładnie przykleić. A następnie odkładam do wyschnięcia. Drugą część arkusza będę łączyć z batystem przy pomocy kleju. Batyst to cienka bawełniana tkanina, którą odmierzam i nacinam. Po nacięciu nożyczkami pięknie się rozrywa. A następnie przyklejam go do papieru ryżowego tym samym klejem. Najpierw smaruję klejem papier ryżowy od spodu, na to przyklejam batyst i ponownie smaruję klejem. W ten sposób połączone elementy delikatnie podnoszę i od razu suszę suszarką, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Jeśli nie chcemy używać zbyt długo suszarki, już lekko podsuszony można pozostawić do wyschnięcia. Kiedy już dobrze wyschnie, rozcinam na poszczególne elementy, a następnie staram się dość dokładnie je powycinać. Papier ryżowy przyklejony do batystu nabiera sporej twardości i doskonale pozwala na bardzo precyzyjne wycinanie i nawet pojedyncze listki na długich gałązkach świetnie potrafią się trzymać. W tym przypadku elementów jest więcej, niż możemy wykorzystać, a niektóre z płatków kwiatowych potrafią nawet delikatnie zanikać. To efekt zamierzony. Pozwala nam niejako stworzyć płatki samodzielnie i nadać im inne kształty. Może też się przydadzą. Jak widzicie, nawet nie wycinałam wszystkich elementów. Przechodzimy teraz do tłoczenia. Będę korzystać z maty do embossingu i dłutek kulkowych do formowania kwiatów. Na początek zaczynam od warstw, które znajdują się na samym spodzie. Ale warto sobie wszystko ułożyć jeszcze przed tłoczeniem elementów. Już samo to pozwoli zauważyć, co będzie widoczne i nad czym powinniśmy się bardziej skupić przy tłoczeniu. Na początek używam większych dłutek, po to, aby przechodząc do detali, używać coraz mniejszych, które pozwolą na większą precyzję. Główną uwagę zwracam na fragmenty wystające spod elementów, które będę przyklejała na wierzchu. Jednocześnie im wyżej położony element, tym większą uwagę przykładam do tłoczenia. Ostatnie kwiaty nawet dosyć mocno nacinam. Tu już naprawdę skupiam się na szczegółach, dzięki czemu kwiaty uzyskają dodatkową przestrzenność. Mniejszym dłutkiem staram się dodatkowo jeszcze uwypuklić same płatki. Tu mam już wszystko wytłoczone. Jak widać, niektóre kwiatki są wyraźnie wytłoczone, a inne tylko po obwodzie.
ale to wszystko dlatego, że i tak nie będą widoczne w całości. Dodatkowy efekt 3D uzyskam jeszcze sklejając wszystko razem przy użyciu kleju Heavy Body Gel. To świetny preparat firmy Pentart. Staram się go tu nie żałować. Dzięki niemu można uzyskać jeszcze dodatkową przestrzenność pomiędzy poszczególnymi warstwami. A jego dodatkowym walorem jest to, że po wyschnięciu staje się całkowicie przezroczysty, więc nie będzie widać łączeń. Jak widzicie, nie żałuję kleju. Warstwa na warstwę i budujemy nasz obraz 3D. Zbliżamy się już do końca układania. Na wierzchu będą już najbardziej przetłoczone elementy. Czasami warto lekko przesunąć kwiat w stosunku do dolnej warstwy. Efekt może nas miło zaskoczyć. Oprócz kwiatów dołączyłam też dodatkowe listki, które jeszcze bardziej zwielokrotnią efekt 3D. Po sklejeniu taką pracę należy pozostawić spokojnie, nawet na noc, aby nam porządnie klej zastygł i połączył całą kompozycję. Jeśli nawet teraz widać biel kleju, zapewniam Was, po wyschnięciu nic nie będzie widać. Nasze obrazy są wyjątkowe dzięki technice 3D z papieru ryżowego. Każdy kwiat, liść i detal zostały stworzone z pasją i precyzją, aby przynieść magię do Waszego domu. Ich przestrzenna struktura sprawia, że kwiaty wydają się prawdziwie ożywione i przenoszą nas w magiczne miejsca. A tu już efekt końcowy. Taka praca świetnie będzie się prezentować we wszelkiego typu ramkach przestrzennych, a zabezpieczona dodatkowo szkłem będzie cieszyć oczy długo. Kochani, zapraszamy do naszego kreatywnego świata.